Choć mamy listopad, to pogoda tutaj w Sharm el-Sheikh w Egipcie jest wyśmienita. Jest ciepło, jak widzicie za moimi plecami świeci słońce i tysiące osób z całego świata przyjeżdżają tutaj opalać się, pływać czy nurkować. Ale teraz w Sharm el-Sheikh są także politycy i ekolodzy z całego świata, którzy decydują o losach planety. Rozpoczęła się bowiem doroczna konferencja klimatyczna ONZ. Nie przestraszcie się jednak, nie zamierzam relacjonować Wam spotkań polityków. Chcę bardziej przy tej okazji zabrać Was do miejsca, w którym katastrofę klimatyczną widać gołym okiem. Chcę Was zabrać całkiem niedaleko stąd, do Mali w zachodniej Afryce i opowiedzieć Wam historię o jeziorze, którego już nie ma. Na tej pustyni kiedyś było ogromne jezioro. Było, ale już go nie ma. Położone na skraju Sahary jezioro Figibin po prostu wyschło. Wszystko zaczęło się w latach 70. ubiegłego wieku, kiedy w Mali panowała susza. Wydmy rozrastały się i stopniowo wypierały jezioro. Na domiar złego powodzie z pobliskiej rzeki Niger zniszczyły kurczące się z roku na rok pola uprawne. W rezultacie mieszkańcy stracili główne źródło zarobku. Nie mogli już uprawiać ziemi ani łowić ryb. Deszcz pada tutaj jedynie 3 miesiące w roku. Przez resztę roku temperatury dochodzą do 50 stopni Celsjusza. Rolnicy musieli przestawić się na hodowlę zwierząt, ale i to nie jest łatwe. Każdego dnia, by napoić bydło, muszą iść wiele kilometrów do miejsc, gdzie jest jeszcze woda. Cała okolica systematycznie niszczeje. Domy w 6 okolicznych wioskach są stopniowo zasypywane przez piasek. Voyez cette dune de sable n'était pas là, donc ça quittait l'est pour traverser l'école. Sinon, c'était un terrain plat entre les deux blocs là. Donc c'est une école d'à peu près 400 élèves. 400 élèves, cela veut dire toute une génération perdue. Od czasu, gdy wyschło jezioro, z ziemi wydostaje się gaz. Zdarza się, że zapłon pali pozostałe drzewa. Regarde. 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 Regardez comment la couleur de notre terre a changé. Tantôt rouge, tantôt noir, tantôt des grains, tu vois. Gaz a brûlé toute la terre. Ça, c'est quelque chose que les arbres, la terre a changé de couleur, sont confrontés à tous ces problèmes. Kurczące się zapasy ziemi uprawnej powodują, że w rejonie dochodzi do sporów i walk o ostatnie skrawki ziemi, także walk zbrojnych. Ludzie ścinają też pozostałe tutaj jeszcze drzewa, bo to ich jedyne źródło utrzymania. Bieda i brak przyszłości powodują, że młodzi ludzie masowo wyprowadzają się z okolicy. Ocenia się, że z rejonu byłego jeziora wyemigrowało nawet 60% młodych mieszkańców. Ich rodziny żyją teraz w zasadzie tylko z pieniędzy, które młodzi ludzie przysyłają. Ci, którzy zostali, trafili natomiast w szeregi zbrojnych grup partyzanckich. Mali to jeden z najbiedniejszych krajów na świecie. Jest uzależniony od pomocy z zagranicy. Od lat toczą się tutaj również walki etniczne. Eksperci twierdzą, że Mali to jeden z krajów najbardziej podatnych na zmiany klimatyczne. Climate change hits the poorest and the most vulnerable in the world. We see that concretely with people affected by war, violence, and many other situations that are impacting their daily lives. Farmers and other communities are unfortunately unable to cope with climate change.
Afryka jest kontynentem, gdzie zmiany klimatyczne widać jak na dłoni. Według ONZ kontynent ogrzewa się szybciej niż jakiekolwiek inne miejsce na Ziemi. Kurczą się też lodowce na Kilimandżaro, w Kenii i w Ugandzie. Najnowszy raport Światowej Organizacji Meteorologicznej przynosi wstrząsające dane. Ponad 100 milionów osób jest zagrożonych przez zmiany klimatyczne. Jak widzicie, zmiany klimatyczne w Afryce to nie jest kwestia jakiejś odległej przyszłości. To wszystko dzieje się już teraz. A jeśli chcecie zobaczyć więcej takich nieoczywistych historii ze świata, to subskrybujcie kanał podcastu Świat na YouTube i włączcie powiadomienia, żeby nie przegapić żadnego nowego odcinka. W czwartek nowy odcinek podcastu, a w następny weekend jeszcze jedna wyprawa do Afryki, do miejsca, gdzie zmiany klimatyczne widać gołym okiem. Do zobaczenia!